Szanowni Państwo, w ostatnim materiale pokazywaliśmy, jak prosto ozdobić stary koszyczek. W tym filmie z kolei moja żona przedstawi prosty sposób na pisanki wielkanocne, wykonane również techniką dekupażu, które powoli zaczną wypełniać przestrzeń koszyczka. Zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, w tym filmie chciałabym pokazać 3 pisanki wykonane metodą dekupażu. Jajka styropianowe mają nieładny szef i inne niedoskonałości, które szlifujemy papierem ściernym. Następnie wbijamy mniej więcej w środek jajka od dołu patyczek do szaszłyków. Dzięki temu będzie nam wygodniej je dekorować i suszyć. Można zatem pokryć je warstwą białej farby, potem odstawiamy do suszenia. Po wyschnięciu farby nakładamy lakier akrylowy. Jeśli coś nam się nie uda, bez problemu zmyjemy to z lakieru wodą. Znowu odstawiamy do suszenia. Teraz czas na jeden z najprzyjemniejszych kroków. Wybór wzoru. Pierwsze jajko planowałam ozdobić 2 bukietami kwiatów, które umieściłam po przeciwnych stronach jajka. Należy wyciąć lub wyrwać interesujący nas fragment papieru ryżowego lub serwetki. Warto jest poszarpać brzegi, np. za pomocą pędzelka zamoczonego w wodzie. Dzięki temu nie widać krzywego wycięcia. Wzory przyklejam za pomocą płaskiego pędzla i kleju z werniksem. Przyklejamy od środka obrazka ku brzegom, starając się nie zrobić zmarszczek. Odstawiamy do suszenia. W drugim jajku zdecydowałam się na różyczki i czerwone kwiaty. W tym przypadku przygotowałam kilka mniejszych kwiatków i w dowolny sposób umieściłam je na jajku, tak aby nie wydawały się puste. Następnie przygotowałam papier ryżowy tak samo jak w pierwszym jajku i przykleiłam za pomocą kleju z werniksem. Znowu odstawiamy do wysuszenia. Ostatnie jajeczko to niebieskie kwiaty. Przygotowałam kilka kwiatków i nakleiłam na jajko klejem z werniksem. Odstawiamy do suszenia. Kolejnym krokiem jest polakierowanie wszystkich jajek i kolejny raz wysuszenie. Czas zatem na największe wyzwanie, a więc cieniowanie. Ja zdecydowałam się na cieniowanie kolorowe, dlatego pierwszym krokiem jest wymieszanie farb, aby uzyskać kolor podobny do tego, który występuje na obrazku. Pierwsze jajko to różowe kwiaty, zatem szukam odpowiedniego odcienia, mieszając farbę czerwoną, białą i czarną. Biel i czerni służy mi do rozjaśniania lub przyciemniania koloru. Następnie moczę pędzelek skośny w wodzie, trochę farby, opóźniacza do farb akrylowych i rozcieram aż do uzyskania delikatnego koloru. Następnie przesuwam od różowego kwiatka w stronę białych powierzchni. Im dalej od oryginalnego obrazka, tym kolor powinien być bledszy.
Następnie rozcieram farbę dodatkowo patyczkiem do uszu lub pędzelkiem gąbkowym. Analogicznie postępuję w przypadku kolejnych kolorowych elementów na jajku, jak łodygi czy liście. Następnie cieniuję pozostałe jajka. To, jak duże zrobimy cieniowanie, zależy od naszych preferencji. Pomalowane jajeczka odstawiamy do suszenia. Przed ostatnim krokiem jest chlapanie szczoteczką. W tym celu mieszam czarną farbę z odrobiną farby koloru dominującego w obrazku. W tym przypadku czarni z zielenią. Moczymy szczoteczkę, pierwsze chlapnięcie w stronę talerzyka i można ozdabiać jajeczka. Po chlapaniu czas na suszenie i ostatnią warstwę lakieru. Nasze jajeczka są gotowe. I możemy teraz umieścić je w przygotowanym wcześniej koszyczku.